Witajcie na kanale z powrotem. Dzisiaj, korzystając z okazji, że jest piękna pogoda, będziemy testować tego oto słodziaka, czyli Pawo 25 wersji V2. Jest to kład mojego kolegi Andrzeja, którego z tego miejsca pozdrawiam. Jest tutaj sporo rzeczy do zrobienia i do konfiguracji, a ja stwierdziłem, że skoro już tego kłada mam u siebie, to dobrze by było wykonać taki test, mini recenzję, jak on w ogóle lata. Podejrzewam, że jeszcze nie raz będziemy w odcinkach widzieć tego malutkiego słodziaka 2,5 calowego. Jest to wersja V2, czyli z mocniejszymi silnikami. Mamy tutaj silniki 1505. Tym razem jest to wersja na baterię 4S. Tak, dokładnie. Tu macie zbliżenie teraz na silniki. 4600 kV. Będę zasilał tego malutkiego kłada baterią 4S Statu Airline o pojemności 850 mAh. Korzystając z tego, że jeszcze słońce w pełni nie zaszło, ja już zakładam cały sprzęt na siebie niezbędny, żeby tego kłada obsłużyć. A będzie to, no właśnie, też i nowość, bo aparatura Tango. O aparaturze Tango myślę, że sobie zrobimy inny odcinek. Natomiast dzisiaj przyjrzyjmy się pokrótce, jak ten niewielki 2,5-calowy słodziak lata. No i wystartowaliśmy. Pierwsze ujęcie, jakie Wam chciałem pokazać, to jeszcze jest z aparatu. Tak wygląda ten oto właśnie słodziak. Jego oświetlenie robi wrażenie. Jest na pewno znacznie mocniejsze od Sinebota 30 od firmy Gepersi. Tam mamy schowane oświetlenie LEDowe za plastikowymi daktami, natomiast tutaj jest na zewnątrz tych daktów. Co do systemu, na jakim lecimy, wizyjnym, jest to Worksnay Avatar oczywiście, jak żeby inaczej. Kamera zamontowana w tym przypadku to Worksnay Avatar HD Pro, także już na kanale była recenzja samej tej kamery. Wiecie już, na co możemy liczyć odnośnie tej kamery. Natomiast co do jednostki nadajnika wideo, jest tutaj jednostka V2, jedna antenowa. No i ja widzę, że akurat w przypadku aparatury Tango 2 i mocy ustawionej na 250 mW, z tego co pamiętam, no widzę, że ten zasięg nie jest jakiś bardzo duży. Mam wrażenie, że jednak Worksnay troszeczkę tutaj interferuje z odbiornikiem RC TBS-a. Tak, bo na pokładzie tego drona 2,5-calowego mamy odbiornik TBS Crossfire. Jejku, powiem Wam, że jak na 2,5 cala, ja nie czuję, że to jest 2,5-calowy dron. Fakt, że latam bez kamery sportowej. Ale powiem Wam, że no, ma dosyć dużo mocy. Jak na 2,5 cala nie spodziewałem się czegoś takiego. Jak na razie lecimy bardzo luźno. Wow! Powiem Wam, że ma zacięcie freestyle'owca ten kład. 2,5 cala, no powiem Wam, że naprawdę jestem zaskoczony. Jednak z tego co widzę, no jest jakiś koszt tego, że jest ten kład dosyć zrywny jak na 2,5 cala, bo bardzo szybko ucieka mi tutaj bateria. Chociaż jak na 2,5 cala nie powinienem narzekać. Mamy 4,5 minuty lotu.
Jego to strojenie też jest bardzo dobre. Powiem wam, że no tak jak on jest teraz dostrojony, ja nic tutaj jak na razie nie zmieniałem. W takim stanie ten kład przyszedł do Andrzeja w pudełku. Ja tylko go skonfigurowałem tak, żeby tutaj dogadał się z aparaturą Tango 2. I powiem wam, że naprawdę przyjemnie się tym kładem lata. Bardzo dobrze jest dostrojony już po wyjęciu z pudełka. A jak z propłeszem? No powiem wam, że wyjątkowo nie ma tego propłeszu za bardzo. Myślę, że nie ma co tutaj dalej testować tego kłada bez kamery sportowej, bo czuję, że ma spory zapas mocy. Nie wiem, czy tak duży, żeby dźwignąć chociażby kamerę sportową typu GoPro Hero 7 wersji Black. Nie Naked, tylko prawdziwą Black nierozbieraną. Jestem ciekawy. Wy też? Myślę, że tak. Więc lądujemy i zaraz pora będzie na nieco trudniejszy test dla tego kłada. Bo taki Golas sądzę, że lata bardzo dobrze i więcej tutaj nie mam co mówić, co testować. A myślę, że jesteście też ciekawi, czy on poradzi sobie z pełnoprawną kamerą sportową. Także widzimy się za chwilę. A i tak wygląda nasz pacjent już z zamontowaną kamerą sportową. Jak widzicie, Hero 7 w pełnej wersji z baterią w środku. A jestem ciekawy, jak sobie ten kład poradzi. To co? Lecimy! I jesteśmy na pokładzie z baterią drugą i z kamerą sportową. No jestem ciekawy, jak sobie ten kład faktycznie poradzi. O, ruszył dosyć żwawo. Nawet nie mam... No mam gdzieś okolice 50% drążka gazu. Nawet troszeczkę mniej bym powiedział. I powiem wam, że co ciekawe, ja nie czuję, że jakaś jest bardzo duża różnica w jego locie między założoną kamerą sportową a jej braku. No jakby nie patrzył, mamy tu około 130 gramów więcej teraz. O, mieliśmy lekki propłesz. Wcześniej go nie było. No ciekawe, słuchajcie, bo zapewne strojenie tego kłada było robione bardziej pod kamery rozebrane, Naked, GoPro czy Osmo, czy tym podobne kamery. Ale niestety nie mam takiej kamery, więc ja założyłem to, co mam najlżejszego, bo już 11 GoPro nie chciałem tutaj zakładać. W linii prostej, no bardzo dobrze lata. Spróbujmy tutaj jak faktycznie... O, jest propłesz. No tutaj wymusiłem mu ten propłesz. Ale słuchajcie, ze wszystkim da się walczyć. Tutaj z propłeszem po prostu trzeba troszeczkę płynniej regulować drążkiem gazu. I sądzę, że każdym kładem da się tutaj latać, nawet takim, który no ten propłesz jednak w jakimś stopniu ma. No powiem wam, że też bardzo przyjemnie lata. Ja wcale tak nie odczuwam, że dodałem mu 130 gramów wagi. Może minimalnie muszę więcej używać drążka gazu. Mimo wszystko to nie jest taka drastyczna różnica, jakby się mogło wydawać. Ten kład naprawdę czuć, że ma sporo zapasu mocy. I spokojnie sobie radzi właśnie chociażby z kamerami sportowymi, które nie są rozebrane. O. No co do zasięgu, to powiem wam, że jest to tak naprawdę mój drugi lot. To są dziewicze loty, ja nie latałem tym kładem wcześniej, jedynie
był krótki zawis, tak żeby się upewnić, że jadę na pole z latającym sprzętem, a nie, że rozłożę się tutaj, będę chciał dla Was zrobić materiał i się okaże, że przyjechałem ze sprzętem, który nie jest ze sobą w żaden sposób dograny. Natomiast troszeczkę mnie zaskakuje ten zasięg. Myślę, że jak na tutaj aparaturę TBS Tango 2 i odbiornik Crossfire, no mógłby być ten zasięg lepszy. Muszę jeszcze w ustawieniach zobaczyć, czy nie jest tam coś do poprawienia jeszcze. Także jak widzicie, muszę się pilnować z tym zasięgiem, żeby tutaj czasami gdzieś przypadkowo nie upaść tym kładem. Natomiast co jest zaskakujące, że ja na Walksnailu jeszcze bym mógł spokojnie dalej polecieć, a blokuje mnie tutaj zasięg sterowania tego kłada. No i niestety bateria już nam się kończy. Mamy prawie 4,5 minuty lotu. Więc sądzę, że jak na baterię 4S 850 mAh to jest całkiem rozsądny wynik. Nie ma co tutaj narzekać. Jesteśmy już w warsztacie. Jak widzicie, dron uległ przeobrażeniu. Wygląda nieco inaczej względem oryginału. To, co się tutaj zmieniło, opowiem Wam za chwilę, ale chciałbym jeszcze tutaj zatrzymać się przy specyfikacji tego kłada, bo jak wiecie, silniki, które tutaj mamy, są to silniki pod baterię 4S, są to silniki markowane jako Beta FPV, tak więc są to autorskie silniki tej firmy. Są to silniki dokładnie 1505 4600 kV. To już wiecie ze wstępu, jednak nie opowiadałem Wam, jaki tutaj dokładnie znajduje się kontroler lotu. Kontroler lotu również jest autorski, stworzony markowany w zasadzie przez firmę Beta FPV. Mamy tu na pokładzie kontroler IO, czyli wszystko w jednej płycie. 25×25 otwory montażowe. Na pokładzie znajduje się mikrokontroler F722 z żyroskopem ICM 42688 oraz regulatorami 32-bitowymi 35 amperów. Tak, dokładnie taka specyfikacja jest tutaj w tym kładzie. Jak już wiecie, mamy tutaj zamontowany nadajnik wideo Walksnaila. Jest tu moduł Walksnaila V2, jednoantenowa jednostka z kamerą Walksnail HD Pro. No i właśnie, jeżeli chodzi o jednostkę Walksnaila, to już widzicie, że tutaj też zaszły zmiany, zaszły modyfikacje, jak chociażby dodany druk 3D na obiektyw, osłonę tej oto kamery Walksnail Avatar HD Pro. Okazało się, że nie tylko tutaj pełni on funkcję ochronną przy nieszczęśliwych upadkach ramy czy zderzeniach, a z czymkolwiek by nie było, ale plusem okazało się też właśnie zamontowanie tej osłony, bo w oryginale świecenie tych diod LED, które są bardzo mocne, no niestety po zmroku odbijało się również na obiektywie kamery i nieco nas oślepiało, mniej widzieliśmy przez to. Objaw był taki, że lepiej było nie używać oświetlenia po zmroku, je wyłączyć, bo oślepiało nam praktycznie połowę kadru. Mieliśmy zabrane przez oświetlenie, które nam zasłaniało bądź co bądź jednak widoki. Słabo to było widoczne wszystko, kiedy mieliśmy włączone te LEDy. Natomiast dodanie takiego druku 3D skutecznie nam pozwoliło zniwelować odbicia od soczewki tego właśnie świecącego efektu, także możemy sobie dowoli włączać, wyłączać LEDy po zmroku i nic tutaj nas w obiektywie nie oślepia, a plus jeszcze jest taki, że te LEDy są tak mocne, że nam oświetlają wszystko, gdzie lecimy.
I jeżeli lecimy tuż nad jakimś podłożem, to dobrze mamy doświetlone to podłoże, a mimo wszystko nie jesteśmy oślepieni w soczewce tej kamery. Widzimy wszystko idealnie po zmroku. Zmian, no właśnie, jak już pewnie zauważyliście, mamy tutaj zamontowany też u góry moduł GPS-a. Jest to moduł od firmy Wolksney o nazwie M10Q180. Jak sama nazwa mówi, opiera się on na bardzo szybkim i najnowszym chipie M10. Z tego, co mi się udało zaobserwować, na tym kładzie spokojnie tutaj 20 satelit blokuje się po około 2 minutach zimnego startu drona, tak więc sądzę, że jest bardzo dobrze. Co do jednostki Wolksney, jak widzicie, również została wymieniona antena, ta oryginalna, na antenę Rush Cherry 15 cm. Jest to również antena lewoskrętna, jednak znacznie dłuższa. Ja pozwoliłem sobie jeszcze ją skrócić o dodatkowe 2 cm, więc mamy finalnie tutaj długość 13 cm rurki. Komfort latania wzrósł, powiedziałbym, że dwukrotnie, dlatego że i zasięg wzrósł praktycznie dwukrotnie z oryginalnej anteny, która wystawała tyci o dokładnie tyle i bateria 4S spokojnie ją zakrywała. Tak, teraz bateria 4S nie zakrywa nam w ogóle tej anteny. Mamy jeszcze dokładnie gdzieś tyle anteny wystającej, więc tutaj nie ma nic, co by nam blokowało nadawanie sygnału z jednostki Wolksney Avatar. Jak tutaj rozwiązałem kwestię gniazda USB-C, tak, dokładnie zaprojektowałem druk 3D, który właśnie trzyma nam gniazdo USB-C wychodzące od modułu Wolksney Avatar V2. To gniazdo służy do tego, żeby dostać się do pamięci wbudowanej w jednostkę V2 modułu Wolksney i bezproblemowo przy pomocy kabla USB-C zgrywać sobie zawartość, co nagraliśmy na pamięć wbudowaną w tą jednostkę, czy też dokonać aktualizacji tego modułu bez rozkręcania spodu płyty. Nie jest to już druk mojego autorstwa, jest to druk, no właśnie, nie pamiętam już dokładnie kogo. Link tutaj zamieszczam Wam w opisie filmu, gdybyście chcieli również sobie taki druk osłaniający spód ramy wydrukować. Chodzi o to, żeby nie rysować podczas lądowania tych stopek, które są plastikowe, tak jak ta cała osłona tego drona. No, powiem Wam, że już mi kilka razy się bardzo dobrze to spisało. Może nie wygląda to jakoś super idealnie prosto, ale kład, jak widzicie, wcale jakichś wibracji z tego powodu nie ma. Nie ma też powodu do obaw, że będziemy rysowali sobie plastikowe stopki, które są bardzo delikatne. Na koniec pozostałaby jeszcze kwestia, dla kogo w ogóle jest ten kład przeznaczony. No tutaj odpowiedzi na to pytanie byłoby kilka. Po pierwsze, dla osób, które myślą latać w pomieszczeniach i na pewno blisko ludzi. Dodałbym jeszcze, że ten kład jest bardzo cichy i latanie w mieście przy ruchu ulicznym naprawdę, powiem Wam, że jest bardzo przyjemne. Już z odległości kilkunastu metrów praktycznie ten dron bez kamery sportowej jest prawie że niesłyszalny. Natomiast jeżeli dołożymy kamerę sportową, no to już z tą słyszalnością nieco się robi gorzej, bo słychać go, ale ten odgłos nie jest jeszcze aż tak uciążliwy, jak na taką konstrukcję ramy przystało. Co do sposobu latania tego kłada, powiem Wam, że lata bardzo dobrze i miałbym tutaj problem, gdyby nie mój Sinebot 30, którego jeszcze nie było recenzji na kanale. To podejrzewam, że moim faworytem tutaj do drona, który miałbym używać mając uprawnienia NSTS-01 i latać blisko w pobliżu ludzi w parkach, pewnie używałbym właśnie Pavo 25 V2. Ja już się z Wami żegnam. Dzięki serdeczne za obejrzenie tego materiału. Widzimy się w kolejnym już wkrótce. Mam nadzieję, że taka forma materiału, takiej mini recenzji również Wam przypadła do gustu. Do zobaczenia w kolejnym materiale. Trzymajcie się ciepło. Cześć.